Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku radiowym. Dzisiaj na warsztacie ląduje staruszek. Radiotelefon na pasmo, jak widać, 70 cm, czyli 430 MHz marki ICOM, model IC475H. Jest to 40-letnie prawie radio, bo końcówka lat 80., więc troszkę już leciwe, troszkę przymęczone, troszkę zaniedbane. Po prostu gdzieś zakurzone stało, myślę. Ale to tym zajmiemy się najwyżej później. Na razie spróbujemy się doprowadzić go do używalności. Trafia do mnie, ponieważ przestało działać, czyli wyłączyło się i nie włącza się. Ja już coś tam pogrzebałem, więc już mniej więcej diagnozę mam. Aby nie przynudzać, to tylko kilka słów o tym radiotelefonie. Jednobandowy radiotelefon, ale all mode, czyli zarówno mamy FM, USB, LSB, telegrafię, mamy już wbudowany kompresor, preamp, AGC widzę, włączane, wyłączane, mamy pamięć, możemy sobie sterować pamięcią, regulacja filtru na odbiorniku, regulowany notch, praca w splicie, data. Zobaczcie, jakie fajne tutaj mamy pokrętła od regulacji mocy, wszystko ukryte, bardzo fajnie. Dzisiaj się już tak nie robi radiotelefonów. Inna szkoła, inny świat. Dzisiaj jest wszystko albo SDR-owe, a tutaj mamy wszystko wyciągnięte na pulpicie, że tak powiem, i wszystko jest dostępne od razu spod palca. Kiedyś myślę, że bardzo pożądany i drogi radiotelefon w 1989 roku kosztował bagatela $1369. To niewyobrażalna kwota dla nas w tamtych czasach, dla naszych rodaków, dla braci krótkofalarskiej. Dobrze, nie włącza się. Ja od razu wyczułem, że coś może być z przełącznikiem power, ponieważ jak zobaczyłem na schemacie, tu cały prąd zasilania idzie przez niego. W tym momencie ja go troszkę tam zapryskałem, żeby go ożywić. No i zobaczmy, on się włącza. W tym momencie już się włącza radiotelefon, ale zobaczcie, ruszę tylko przełącznikiem i brak przejścia i tak być nie może, ponieważ jeśli przez niego idzie cały prąd, to przy pewnie nadawaniu, przy mocniejszym modulowaniu będzie nam to wszystko przygasało i się resetowało. Nie bagatela, bo 75 W on ma, bo to jest wersja H, czyli 75 W na paśmie 70 cm to nie byle gratka. Myślę nawet i dziś. Dobrze, wygląda, że wszystko jest sprawne, encoder działa, przełączniki działają. A dlaczego sprawdzam, czy przełączniki działają? Ponieważ USB. Nie wiem, czy działają. NB się nie załącza, nic nie widzę. Ale ton, regulacja tonu działa. Duplexer. OK. Split. Lock. Działa. VFO-B, VFO-A. No fajnie. Jeszcze mamy 2 VFO dostępne. Zmiana megahercach. Zmiana dokładna. I split również działa, czyli wszystko nam działa. OK. Czyli klawiatura sprawna. Mamy przełączanie pamięci. Wszystko jest sprawne. RID podejrzewam również. Dlaczego sprawdzam? Ponieważ żeby dobrać się do tego przełącznika, będę musiał zdemontować panel przedni. Któryś klawisz by nie działał, to od razu bym się nim zajął, ale w to widzę nie ma takiej potrzeby. Mamy przełącznik, albo mamy ALC, albo moc RF. OK. Także od razu bym się nim zajął, ale jeśli wszystko działa, to ściągam panel, dostaję się do przełącznika i przy okazji wymienimy sobie podświetlanie. No i zobaczymy, jak to wszystko działa. Radiotelefon od starszego kolegi, krótkofalowca, który wrócił na pasma, więc tym bardziej myślę, że zajmiemy się i przywrócimy go tak, aby mógł wyjść z powrotem w eter. Także działamy.
Widzę, że musimy chyba od spodu jeszcze odkręcić obudowę, żeby odpiąć głośnik, żeby móc tą całą moduł wzmacniacza mocy, to jest moduł wzmacniacza mocy RF, żeby móc zdemontować. Czyli jeszcze odkręcamy od dołu obudowę. No i tym się zaraz zajmę. Przy okazji zobaczmy sobie, jak wygląda środek. Analogowa konstrukcja. Tak kiedyś robiono. Filtr SSB FL30. Natomiast tu jest filtr na CW. Fajnie. Są tu również przełączniki. Jak pamiętam, którymi można moc wyjściową ustawić, albo 50, albo 75 W, to zajmiemy się tym później. Na razie, o, tu coś odpięte też. Nie wiem czemu odpięte, czy ma być odpięte, czy zostało odpięte. Także, no w ogóle coś luźne to było. Chyba się odpięło. Dobrze, jeszcze mikrofon zaraz znajdę. Znaczy głośnik zaraz znajdę, gdzie ten głośnik jest. Tutaj mamy głośnik, więc odczepimy głośnik. I teraz mogę zdemontować moduł mocy i dostać się do panelu. Ok, moduł mocy odstawiamy. Nim się nie będziemy zajmować póki co. Zostaje nam tylko dostać się do panelu. Myślę, że tu odkręcimy te śrubki. I panel nam się powinien odchylić. Taka to jest konstrukcja. No i odchyli nam się. Przynajmniej powinien. Aha. Dobrze, musimy tu delikatnie podważyć, żeby wypiąć z zaczepu. Druga strona to samo. Ok, i teraz mamy panel odchylony. Zdemontować musimy ekran, żeby dostać się do żarówek od podświetlenia, a potem zajmiemy się włącznikiem. Dobrze, i dostaliśmy się do tych żarówek. Żeby tu za dużo nie rozpinać, odgiąłem po prostu ekran. Mamy, jak widzicie. Ok, teraz widać. Mamy pierwszą żarówkę, ona chyba jedyna działa. Kolejną, drugą, trzecią i czwartą od wskaźnika. Ja sobie biorę lutownicę, odlutuję po prostu te żarówki i je podmienię. Ten ekran odginamy. Nie chcę go demontować wszystkich tych wtyczek. W sumie mógłbym i wtedy mi wyjdzie. Może zrobię tak. Także zdemontuję jeszcze wtyczki. Ok, oryginalne żarówki mają takie kapturki żółte, żeby dawały taką fajną poświatę, więc ja przełożyłem je. O dziwo one nie sparciały. 40 lat i ta guma nie sparciała. Można było ją przełożyć taki kondom na nową żarówkę. Wlutowujemy nowe. No i pierwszy etap prac mamy zrobiony. Podświetlenie już działa. Zarówno S-metr, jak i tutaj wskaźnik częstotliwości. Ładny bursztynowy kolor. Fajnie, jedno się udało. Teraz ściągam panel, żeby dostać się do tego przełącznika. Nie chcę tutaj pryskać żadnym szubaksem, bo tu mamy ewidentny niestyk, więc to musi być pewne połączenie, bo tu będzie brakowało prądu. Tak, panel mamy już ściągnięty. Z racji, że jest mocno brudny, to jest uklejone brudne, także pozwolę sobie go wymyć od razu z gałkami. Także troszkę będzie czystszy sprzęt. No i mamy ten nasz włącznik. Robiłem sobie zdjęcie. Różowy, zielony, czerwony, pomarańczowy. Ja go zdejmuję, rozbieram i czyszczę. No i mamy urządzenie już zamknięte, wyczyszczone, jak widać się błyszczy. Gałki czyste, wszystkie pokrętła czyste, wyczyszczone porządnie. Włączmy. Fajne podświetlenie bursztynowe w tym momencie pełne. Mamy tutaj audycję. Jakie zasypiania? Pięknie słyszy to radio. Nadaje. Skorygowałem troszeczkę na wstęgach w częstotliwość, ale kłopotliwa jest, ponieważ trzeba rozebrać wzmacniacz mocy.
i on się nagrzewa, więc radio trochę płynie. No, to są stare radia, ale z 2 kHz odchyłki zrobiły się, powiedzmy, w tym momencie, nie wiem, 20-30 Hz, pewnie w miarę nagrzewania to będzie może jakaś tam setka, 100 Hz, ale nie 2 kHz, więc będzie można się dogadać. Działa, nadaje, sprawdziłem, odbiera. No to Fajny transceiver. Dobrze, jeszcze zrobimy sobie test odbiornika na stabiloku. Ja przyciszę tutaj sygnał, żeby nam nie hałasował. Zrobimy najpierw w dBm-ach, a potem w mikrowoltach EMF. Więc lecimy z tematem. Uruchamiamy test czułości odbiornika. Jak widać, tutaj SMET zmalało nam, on sobie przelicza i mamy przy 12 dB SINAT 0,15 mikrowolta, taki wynik na paśmie 70 cm. Zróbmy sobie teraz to w mikrowoltach EMF. OK, jeszcze raz. Ile to wyjdzie tych mikrowoltów EMF? 0,31, czyli jeszcze raz zróbmy to w tym momencie dla 50 ohmów 0,15 mikrowolta. 0,15 mikrowolta. Taka czułość naszego urządzenia. SMET troszeczkę zawyża, widzę, ale to nic. Dla sygnału S9, no tutaj plusy wskakują lekkie. Można by to poprawić, ale zobaczymy jeszcze. Tak czy siak odbiornik działa, sprawdzony. Zróbmy sobie teraz nadajnik. Test nadajnika ograniczę tylko do mocy wyjściowej. Mamy moc na małej mocy mamy 12 W. Ja pokrętłem zwiększam płynnie moc. Zobaczmy, maksymalna moc 45,2 W. 45 W maksymalnie. Ja zasilam go z akumulatora, być może za słabe przewody mam, ponieważ użyłem takich cienkich dość przewodów. Pytanie, czy to nie byłoby lepiej, jakby te przewody były poprawione lekko. No ale mamy 45 W, więc myślę, że wynik całkiem przyzwoity. Wszystko sprawne. Zróbmy jeszcze sobie w takim razie test szerokości odbiornika, więc wróćmy jeszcze do testu odbiornika. OK. Przy 6 dB, 6 dB szerokość kanału. No i uruchommy. To znaczy 6 dB spadku. 15,3 kHz, czyli taki wąski, 12,5 jest wąski, tak? To mamy szerokość naszego kanału 15,3 kHz. Lekki offset jest, ale myślę, że to w niczym nie będzie przeszkadzać. Dobrze, to tyle. Przetestowany radiotelefon na pasmo 70 cm. Wszystko sprawne, wszystko działa, przywrócony do życia. Bardzo ładnie to podświetlenie wygląda nawet w dzień. I zobaczmy, teraz przełącznik nic nie wariuje. Wyczyszczony, lśni, wymyte wszystko, wyczyszczone, przepolerowane. Przywrócony do życia. Fajna zabawka, polecam. Dziękuję, hej!